Dariusz Błażejewski, witam Państwa. Na co dzień prowadzę największą grupę fanów teleturnieju Milionerzy w Polsce, czyli Hubertawkę. A ze mną jest dziś legenda tego formatu, Hubert Urbański. Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć jeszcze raz. Jeszcze raz. Jesteśmy w trakcie nagrań do drugiego sezonu Milionerów w Polsacie. Zmieniło się sporo. Ale ładnie się zmieniło, Tak, prawda? przepiękne, nowoczesne studio, w tym również zasady. Gracze mają do wyboru 3 z 4 kół ratunkowych. Między innymi pytanie do Ciebie. Myślę, że tu wszyscy w studiu doskonale pamiętamy, jak przyczyniłeś się do głównej wygranej Bartosza Radziejewskiego, któremu skutecznie pomogłeś przy pytaniu za $500 000 złotych. Udało się. No właśnie, jak oceniasz tę nowość? Jak ja oceniam, to jest jakby rzecz może ważna, dla mnie ważna, ale drugorzędna. Pierwszorzędna jest taka, jak zawodnicy oceniają to koło ratunkowe i mam nadzieję, że oceniają dobrze, mimo że jestem tylko człowiekiem i nie zawsze mi się udaje skutecznie pomóc, natomiast zawsze bardzo chcę skutecznie pomóc. I patrzymy tu na częstotliwość, z jaką zawodnicy sięgają po to koło ratunkowe i wydaje mi się, że nie jest najgorzej. Że ja wypracowuję sobie i zapracowuję sobie na to zaufanie w każdym odcinku, za każdym razem, kiedy zawodnik prosi mnie, albo zawodniczka prosi mnie o to koło ratunkowe. Układamy się z nim, tak powiem. To są jednak pierwsze miesiące, kiedy wykorzystujemy to koło ratunkowe. I ono jest ekscytujące. Dla mnie to jest ekscytujące, ale najważniejsze, że ma to pomagać zawodnikom i bardzo, bardzo często to się udaje, a to jest cel naczelny. No właśnie, masz bardzo dobrą skuteczność, 3/4 poprawnych wskazań. No myślę, że należą się brawa dla Huberta za tak dobrą skuteczność. Dziękuję. Zawsze może być lepiej. Może być Pracuję lepiej, nad tym. ale na tle innych prowadzących na świecie naprawdę wypadasz dobrze. Tak jest. No, Boję się zapytać o statystykę, ale ty ją na pewno znasz. Jaka ona jest? dokładnej akurat nie, ale to jest mniej więcej 75% po pierwszym sezonie. Okej, no właśnie wspomniałem, że sporo zmieniło się w Milionerach. Nie ma konkurencji, kto pierwszy, ten lepszy. Teraz na ten oto fotel można dostać się prosto z castingu. No właśnie, co pozytywnego wnosi ta zmiana do rozgrywki? Przyznam się szczerze, że my mieliśmy bardzo często i bardzo długo taki ból głowy wynikający z tego, że widzieliśmy wspaniałych zawodników, wspaniałe osoby, które przychodziły do studia, siadały w tej szóstce i nie wychodziły w konkurencji kto pierwszy, ten lepszy do gry. Nie wychodziły raz, drugi, jak wiesz, regulamin pozwalał przyjść do konkurencji kto pierwszy, ten lepszy kilka razy. Tu nie było ograniczeń. I widzieliśmy te same twarze, te same osoby drugi, trzeci, czasami czwarty raz. Tak było. I wiem z castingów, że tam była duża wiedza, duży potencjał, a oni zostawali w studiu i nie wychodzili do gry. I postanowiliśmy trochę wyjść temu naprzeciw, wykorzystać te osoby, które naprawdę dobrze rokowały i dać im szansę trochę inaczej. To jest wszystko zgodne z formułą formatu. Można tak, można inaczej. My zdecydowaliśmy się na tę zmianę po to, żeby więcej naprawdę super fajnych zawodników siadało tu na tym fotelu. I wydaje mi się, że to się sprawdza. Powiedziałeś dać im szansę. W każdym odcinku zapraszasz widzów, by spróbowali swoich sił w castingu. Tak więc od czego ta przygoda w tym studiu musi się zacząć? Ja to powtarzam do znudzenia i powiem jeszcze raz, to jest naprawdę super proste. Jest strona internetowa, internet milionerzypolsat.pl. Tam jest do wypełnienia, no już krótsze nie może, naprawdę super krótka ankieta. W ślad za nią prosimy o nagranie filmiku. I tu jest chyba coś, co powinienem powiedzieć. Ten filmik to jest dla nas punkt zaczepienia i taki pierwszy sygnał, żebyśmy zobaczyli nie tylko, co ten ktoś wie, bo w ankiecie można napisać, czym się zajmuję, ile mam lat, do jakiej szkoły chodziłem, ile mam dzieci i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym filmiku można dokonać po raz pierwszy takiej autoprezentacji. I niby już umiemy w autoprezentację, ale czasami wydaje mi się, że można umieć jeszcze lepiej. Naprawdę, to jest trochę tak,
Świetnie wyglądasz. Dziękuję. Ale Wzajemnie. założę się, że jak rano wstajesz z łóżka, to nie śpisz w krawacie Nie. i w dwurzędowym garniturze. No. Nie. Natomiast jak idziesz do pracy albo starasz się o jakąś pozycję, to wtedy starasz się wyglądać jak najlepiej, prawda? Oczywiście. I warto by było trochę ten filmik tak potraktować, że to jest ten moment, w którym chcemy się zaprezentować jak najlepiej. Trochę tak jakbyśmy się starali o pracę na przykład, albo chcieli zrobić po prostu na kimś pierwsze dobre wrażenie. I to jest ten moment tego filmiku. Więc pierwsza autoprezentacja, ale nie tylko w tym, jak wyglądamy, ale też jak się w całości zaprezentujemy. No, spróbujmy powiedzieć w tym filmiku, to jest taka moja zachęta do wszystkich, którzy chcą właśnie albo jeszcze raz spróbować, albo dopiero mają spróbować. Pokażmy się od jak najlepszej strony po prostu. Zróbmy to pierwsze wrażenie, którego nie można po raz drugi zrobić. I tu zachęcam do tej naprawdę kreatywnej, fajnej autoprezentacji, czyli bądźmy dobrzy dla siebie, pozytywni dla siebie, pokazując się od jak najlepszej strony, jak najlepszy sposób. Później, po tej ankiecie i po tym filmiku, to naprawdę jest super krótkie wszystko, my wracamy do tych najciekawszych, którzy nas sobą są w stanie zainteresować, udaje im się to, i robimy krótką taką ankietę wideo, w której to oni są przed kamerą, a my zadajemy pytania i tu już jest ta część bardziej merytoryczna. I tu znowu zachęcam do tego, żeby... Boże, każdy czegoś nie wie. Właściwie składamy się z takiej wielkiej niewiedzy z odrobiną, z wyspami wiedzy. Prawda. Natomiast zachęcam do tego, żeby w tej ankiecie, w tym teście już później, o którym teraz opowiadam, żeby znowu pokazać, że mamy otwartą głowę do tego, że nawet jeśli czegoś nie wiemy, to jesteśmy w stanie próbować szukać odpowiedzi i wiemy, skąd czerpać, sięgając czasami po prywatne doświadczenia, nie wiem, po jakiś film, który się obejrzało, po fragment książki, którą się czytało w lekturze w szkole. To wszystko jest bardzo ważne. I tu zachęcam znowu do takiej otwartej głowy przy tej ankiecie, już przy tym teście docelowym, o którym w tej chwili opowiadam. Ja się trochę rozgadałem, ale ta procedura jest dużo, dużo krótsza i prostsza. Ja po prostu mówię o takich szczegółach, które są, myślę, ważne przy próbie wejścia do programu Milionerzy, do czego bardzo zachęcam. To bardzo ważne, bo to na pewno pomoże wielu osobom w zgłoszeniu się do milionerów. Wspomniałeś o pytaniach. One nie są wymagające, nie jest ich też jakoś dużo. A zdradź, o co pytacie potencjalnych zawodników? W ankiecie? Słuchaj, przede wszystkim zadajemy pytania, które już były. Nie sposób je zapamiętać, bo pytasz o ankietę internetową, żeby Tak, właśnie, żeby internetową. dobrze zrozumieć. Tak, o internetową. ankietę internetową. To po pierwsze można znaleźć na stronie, ale znowu to mówimy, już teraz rozumiem, mówisz o tej pierwszej ankiecie. Tak. Pytamy o podstawowe fakty, żebyśmy się zorientowali, czy ktoś ma żonę, męża, czy ma dzieci, czy studiował w Polsce, czy za granicą, czy studiował to samo, gdzie pracuje teraz zawodowo, czy na przykład studiował coś zupełnie innego, a zajmuje się zawodowo czymś innym. To są wszystko takie rzeczy, mniej więcej w wielkim skrócie, to jest to, co ja mówię na początku o każdym zawodniku, kiedy siadamy do gry. Dobrze, no to mamy ze sobą pytania w ankiecie internetowej, mamy filmik, no i jest jeszcze rozmowa. Czy tę rozmowę można odbyć właściwie z każdego zakątku świata? Ach, to jest to, o czym przed chwilą opowiadałem. Tak. No to już nie ma znaczenia. No, jesteśmy wychowani na online. Od tylu lat właściwie online rządzi. W związku z tym tak, jesteśmy gotowi posłuchać każdego, kto chce nam się zaprezentować i odpowiedzieć na parę naszych pytań. Wszędzie tam, gdzie jest Wi-Fi. Czyli praktycznie wszędzie. Ważne jest dobre łącze internetowe. Hubercie, czy jeszcze możesz ujawnić coś na temat samej rozmowy, czyli tego ostatniego procesu w selekcji przed dostaniem się na ten fotel? To, co nas najbardziej interesuje jako redakcję programu, to, co chcemy zobaczyć, to predyspozycja do gry. Chcemy zobaczyć, co tak naprawdę, czego się możemy spodziewać i co wnosi ze sobą każdy zawodnik, z którym zaczynamy, czy każdy potencjalny zawodnik, zawodniczka, z którą rozpoczynamy rozmowę. I to jest to, o czym już powiedziałem wcześniej. Zachęcamy do tego, żeby
kombinować, żeby być elastycznym, żeby nawiązywać kontakt, żeby pokazać, że nawet jeśli czegoś nie wiem, bo jeszcze raz to powiem, wszyscy czegoś nie wiemy. Nie uciekniemy przed tym. Natomiast, natomiast możemy próbować szukać odpowiedzi i to chcemy zobaczyć w tym teście, w tej rozmowie, tej ostatniej przed naszą decyzją. Ale ważne jest, może jeszcze jedną rzecz powiem, bo to jest też coś, o czym ja też mówię z zawodnikami, często tu w studiu. Skłonność do ryzyka. Myślę, że już się skończyły czasy, kiedy zawodnicy przychodzą do nas, żeby zarobić na remont kuchni albo na wymianę pralki. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby traktować to miejsce jako pole wyzwania i takiej rozgrywki z losem. To jest gra, a nie zakład pracy, do którego się przychodzi, wiadomo ile się zarobi. W związku z tym każda gra ma też ten element ryzyka. I też chcemy zobaczyć, czy ktoś, kto do nas przychodzi, jest gotów zaryzykować duże pieniądze, żeby wygrać jeszcze większe. Bo to jest dla nas też informacja, czy to jest potencjał na dużego gracza z dużą wygraną, bo jak się doskonale orientujesz, nie sposób wygrać tutaj dużych pieniędzy, nie ryzykując. Nie ma opcji. Nie. Ale Hubercie, jednak w rozmowie z Tobą, w szczególności znajdujemy się w tak pięknych okolicznościach, przyrody. Nie mógłbym nie wspomnieć jednak o jakiejś ciekawostce związanej z milionerami. Jesteś zdecydowanie w światowej czołówce, jeżeli chodzi o liczbę poprowadzonych odcinków. Masz ich na koncie, wiesz ile? Bym obstawiał między 1000 a 2000, bliżej 2000. 1527 odcinków, to jest potężna liczba. Nie wiem co powiedzieć, bo zwykle jak się w zakładzie pracy coś takiego słyszy, to w ślad za tym dostaje się bilet na emeryturę i złoty zegarek. Nie wiem, czy to się wydarzy teraz? Tu im więcej, tym lepiej. Mam nadzieję, że ta przygoda będzie trwała jeszcze długo. Statystyki są rozmaite, każda gra czymś zaskakuje, tak jak i każdy zawodnik, więc może ja Cię zaskoczę i na koniec zadam pewne pytanie. Będzie to pytanie wybrane z Hubertawki, którą bardzo dobrze znasz. Tak, jasne. Bardzo sobie cenię. Hubertawka to jest w ogóle super zawodowe źródło informacji o tym, co dzieje się u nas. Czasami nas zaskakujecie tym, że wiecie dużo więcej niż wszyscy inni pozostali. W swoim imieniu tak nieskromnie powiem, że trochę się jednak do tego przyczyniam. Więc tym bardziej gratulacje Ci się należą. Dziękuję bardzo. Brawo. To jest coś, naprawdę. To trzeba mieć serce do tego, także te brawa były w pełni zasłużone. A śledzisz zagraniczne wersje Milionerów? Tak. Nie wszystkie i nie regularnie, ale czuwam. Bardzo chyba najbliżej jestem bułgarskiej wersji, do której wrócił Niki Kęczew teraz. Tak, zgadza się. I ponieważ obserwuję jego i stronę Milionerów bułgarskich, więc to jest dla mnie na przykład jakiś punkt odniesienia, przez to, że się jakoś znamy prywatnie też. Oczywiście amerykańską, angielską oczywiście, niemiecką też, jako naszą rówieśniczkę, bo wystartowaliśmy dokładnie tego samego dnia, tego samego roku. Tak jest. Tam była różnica dosłownie 10 minut, więc to tak, jest... tak. 3 września, tak czy inaczej. Tego samego dnia wystartowaliśmy. I razem z Ginterem Jauchem nadal prowadzicie Milionerów, co jest już rzadkością, bo naprawdę już paru prowadzących zostało, którzy zaczęli te 20 ponad lat temu prowadzić, i niewielu do dzisiaj prowadzi. Ale nadal prowadzisz, co jest bardzo dobrą informacją. Natomiast chciałem nawiązać do tego pytania z Hubertawki. No właśnie. A to pytanie jest takie. Do jakiego miejsca chciałbyś pojechać swoim motocyklem? Tam, gdzie jeszcze nie byłeś. To jest dobre pytanie, ale nie ma ABCD, po prostu mam powiedzieć. To jest pytanie otwarte. No dobra, to... Nie ma szkół ratunkowych. Nie, ale nie, to ja się mogę habilitować z tego pytania, bo ja już tyle razy o tym myślałem. To, co mi się tak od razu do głowy mi przychodzi, to, że pojechałbym swoim motocyklem na objazd po krajach skandynawskich.
ruszyłbym z Polski przez Pribałtykę, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania i przez Niemcy wróciłbym do Polski i nie spieszyłbym się. Skąd taki wybór? Bo piękna przyroda, bo łatwo tam dojechać, mało promami, a dużo na kołach. No i chciałbym zobaczyć zwłaszcza północ, czyli te miejsca, które są piękne, bo tam jest piękna przyroda, a chyba mało turystów tam dociera. Byłeś tam kiedyś? Nie, do Skandynawii jeszcze nie. Aż tam na północy też nigdy nie byłem, dlatego chcę to zobaczyć. No ale nie dziwię się, jednak wiele pozytywnych opinii, więc miejsce zdecydowanie warte odwiedzenia. No, na pewno. Tak więc, szanowni państwo, nic, tylko się zgłaszać. Fantastyczna atmosfera i genialny prowadzący. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej milionerzy.polsat.pl. Zapraszam, czekamy na Was. Dziękuję bardzo. Panie Jacku, czy dobrze było? Bardzo dobrze. Dziękuję.